Na Maderze spędziliśmy 7 dni i pokażę wam, dlaczego Madera jest przepiękna. Od łagodnego klimatu przez cały rok po dramatyczne wulkaniczne klify opadające prosto do Atlantyku. Madera wygląda jak bajka przeniesiona do rzeczywistości. I nie bez powodu wyspa aż 11 razy z rzędu zdobyła tytuł najlepszej wyspy na świecie. I w tym filmie pokażę ci najlepsze szlaki i punkty widokowe na Maderze. Poznasz tajniki produkcji bananów i dowiesz się, dlaczego w miejscowości Funchal stoi popiersie Józefa Piłsudskiego. Szlak PR8 to spacer po najbardziej na wschód wysuniętym Cypru Madery. Rozpoczyna się w wiosce Canisal i wiedzie na około 7 km w obie strony. I skarpa Ponte do São Lourenço wznosi się bezpośrednio z oceanu, odsłaniając surowe, skaliste klify i wydmy porośnięte niską roślinnością saharyjską. Szlak jest przepiękny i oferuje totalnie inny krajobraz, niż który możemy zobaczyć na zielonej części I Madery. jedyne co mogę powiedzieć to kosmos. Czuję wielką wdzięczność, że tu jestem i widziałem w tym roku parę miejsc, które powiedziałem, że były najpiękniejszymi, jakie w życiu widziałem. No i Madera znowu podbija poprzeczkę. Przez miliony lat lawa i popiół zastygały tu, tworząc twarde skały, a potem wiatr i fale wymodelowały z nich ostre, czerwono-rdzawe klify i kamieniste grzbiety. I według mnie to jest jedna z najlepszych atrakcji, na jakie byliśmy. Dodatkowo załapaliśmy się tam na wschód słońca i zdjęcia po prostu wyszły niesamowicie. Muzeum Cristiano Ronaldo to naprawdę ciekawy punkt na mapie miasta. Nowoczesne wnętrza pełne pucharów, nagród oraz pamiątek i multimedialnych ekspozycji opowiadających drogę Ronaldo jako światowej gwiazdy piłki nożnej. Cristiano Ronaldo urodził się i wychował w Funchal, w Santo Antoniu. Madera jest jego rodzinnym regionem, stąd silna lokalna więź i duma z jego osiągnięć. Ej, bo ogólnie to jest mi strasznie gorąco, bo jest, może pada deszcz, ale jest gorąco, a ja na dzisiaj pokażę widzom, jaką koszulkę założyłem, więc chyba mi nie wypada, bo mam pyk, Tu jest Lamine Yamal jeszcze. więc chyba nie wypada. Messi ma więcej. Fajne miejsce. Dla fanów Ronaldo koniecznie. Jeżeli nie jesteś fanem piłki nożnej, to może być tu dla Ciebie trochę nudno, ale ogólnie polecam. Madera świętuje swojego słynnego rodaka także w innych miejscach. W 2017 roku lotnisko międzynarodowe w Funchal oficjalnie zyskało nazwę na cześć Cristiano Ronaldo. A ciekawostka jest taka, że na Azorach mamy lotnisko Jana Pawła II, a na Maderze Cristiano Ronaldo. Ale naszego rodaka, papieża, możemy znaleźć również w centrum miasta na Maderze, jako pomnik. Dodatkowo to nie jest jedyny Polak w Funchal. W pobliżu mamy również popiersie Józefa Piłsudskiego. Ale o historii tego popiersia dowiecie się później. Mercado dos Lavradores to główny targ miejski w Funchal, działający od 1940 roku. Znajduje się on w centrum Starego Miasta i jest zadaszony kilkupoziomowy. Na górnym piętrze sprzedawane są owoce, warzywa oraz kwiaty, w tym charakterystyczne dla Madery banany, egzotyczne odmiany marakui. Na dolnym poziomie mieści się targ rybny ze świeżymi rybami, owocami morza z Atlantyku. Targ jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Funchal. Jest ważnym elementem codziennego życia miasta. Normalnie wszyscy częstują tymi owocami, więc możesz przetestować i wtedy kupić. Kupiłem tylko jeden, może i wydałem na to 12 euro, ale skosztowałem wszystkich. Kiedy jak nie teraz. Jest kilka bardzo dobrych, ale jest też sporo takich nijakich, więc polecam wam spróbować przed zakupem. A i pamiętajcie, że normalną sytuacją na targach jest takie negocjowanie ceny. Spytaliśmy tej pani i zawsze powiedziała, że jak ktoś pyta o rabat, to mu daje. Tutaj znajdziecie wiele różnych owoców i wszystkie są z Madery. Banany. Mamy ich aż 5 rodzajów. Są dostępne przez cały rok. Inne owoce są czasami trudniej dostępne. Ten tutaj to owoc monstery, jak widać na zdjęciu. Ogólnie to jest pół banan, pół ananas i to się zaczyna jeść, kiedy on się sam otwiera, on jest wtedy gotowy do jedzenia, wyjmuje się to stąd ze środka i to jest dobre. Pierwszy raz czuję taki smak, chyba. I mi babeczka powiedziała, do kiedy zostajemy? I do piątku. Okej, to jest dla was, bo dopiero on jutro będzie tak jakby sam się zacznie otwierać. No. Ej, spoko. Ej, dobre to jest. No mówię ci, to jest bardzo dobre. W drodze do Lasku zobaczyliśmy Google Maps i zobaczyliśmy, że są po drodze 3 fajne punkty widokowe i teraz stanęliśmy na Miraduru São Sebastião. Po prostu to miejsce jest przecudowne. Widzimy tutaj rozległe klify, na nich są domki. Mamy taką krótką ścieżkę, którą możemy się przejść i tam zobaczyć jeszcze ładniejsze miejsca.
Moi drodzy, jesteśmy w Funnel Forest, w takim lesie, jest tu bardzo pięknie. Jest deszczowo, ale jest fajnie. Las Funnel jest to fragment pradawnego lasu wawrzynowego, który rozwinął się miliony lat temu i był obecny na wyspie jeszcze zanim pojawili się tutaj pierwsi Portugalczycy. Ten typ lasu istniał w Europie w czasach sprzed zlodowaceń, 15-40 milionów lat temu i przetrwał na Maderze dzięki łagodnemu klimatowi i izolacji geograficznej. Polecam wam po prostu pochodzić sobie po tym miejscu i poznajdować właśnie takie miejsca, bo to miejsce nie wiedzieliśmy, że takie jest, a to ładnie wygląda bardzo filmowo, więc po prostu polecam wam sobie tu pochodzić, bo jest przyjemnie. Już w 1999 roku lasy laurowe Madery, w tym Funnel, wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ten punkt widokowy nazywa się Miraduru da Baru, coś takiego, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. No i jest po prostu niesamowity. Punkt widokowy położony nad miasteczkiem, z którego rozciąga się panorama na Porto Moniz, klify i Atlantyk. A obok tego punktu znajduje się Piscinas Naturais de Porto Moniz, czyli słynne naturalne baseny wulkaniczne, położone na północnym wybrzeżu Madery w miasteczku Porto Moniz. No i niestety w dniu, w którym my byliśmy, fale były na tyle duże, że nie można było wchodzić do basenu. Ale to nic takiego i tak było super poglądać te piękne widoki. Skały wulkaniczne, o ile to są wulkaniczne, ale chyba tak. Ten widok na całą tutaj Maderę, to jest tak, patrzcie, tam ta poświata słońca tam w tle, to, że tu już jest prawie ciemno. No jest to, ja nie mogę powiedzieć, że to jest to najładniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem, bo dla mnie Madera całościowo jest takim miejscem. A teraz jeden z najbardziej popularnych hajków na Maderze. Trasa PR1 z Pico Areiro do Pico Ruvio. Zaczęliśmy trasę z Pico do Areiro. Znajdujemy się teraz na Pico de Areiro. Jest to trzeci najwyższy szczyt na Maderze i ma on 1818 metrów. Jest ona łatwo dostępna samochodem. Na szczyt dojeżdża się drogą, jest tam duży parking oraz piękny punkt widokowy. Magia. Po prostu magia. Jednak polecam wam tutaj przyjechać na wschód słońca dosyć wcześniej, ponieważ samochody ustawiają się tam już od rana. A trasa prowadzi do Pico Ruvio, która jest najwyższym punktem Madery. Mierzy około 1861 metrów. Jest osiągalna tylko pieszo. A żeby pokonać ten cały szlak, schodzi 4 godziny w jedną stronę i wiadomo 7-8 w obie strony. A dlaczego warto? Bo trasa prowadzi dosłownie ponad chmurami, po wąskich grzbietach górskich, wśród surowych, skalnych formacji, z pięknymi widokami. To jedna z najbardziej spektakularnych i rozpoznawalnych wędrówek na całej Maderze. Idziemy szlakiem teraz PR1 z Pico Areiro do Pico Ruvio, ale niestety dowiedzieliśmy się na miejscu tutaj, że szlak został jakiś czas temu spalony, no i jest zamknięty do kwietnia, no i teraz mamy tylko bramę przed sobą, ale i tak doszliśmy do takiego ładnego punktu, że się tymi widokami po prostu zachwycamy cały czas. Spójrzcie za mną po prostu. Szlak PR11 to krótki, łatwy szlak biegnący przez La Veda da Serra do Faial, prowadzący z Ribeiro Frio do słynnego punktu widokowego Balcoes. Długość to około 1,5 km w jedną stronę i 3 km w obie strony. Czas przejścia to zwykle 45 do 90 minut w obie strony. Z platformy Balcoes rozciąga się spektakularna panorama na centralny łańcuch gór Madery. Przy dobrej widoczności zobaczysz m.in. Pico Ruvio i Pico do Areiro oraz charakterystyczne iglice skalne. A teraz jesteśmy w Santanie. Jest to małe miasteczko, gmina i robi jako idealna baza wypadowa właśnie na ten szlak PR9. Zajmuje on od 4 do 6 godzin, no i mam nadzieję, że będą ładne widoki. Dobra. To trasa prowadzona wzdłuż Lewady, przy malowniczym wodospadzie i zielonym stawie. Caldeira Verde. Szlak łączy naturalne piękno z tradycyjną infrastrukturą irygacyjną Madery. Dla mnie to jest topka, to jest stop Madery. Zapraszam. Przejście w jedną stronę to zazwyczaj około 6-8 km, co daje łącznie około 12 km, a na całą wycieczkę warto zarezerwować około 4 do 6 godzin. Cascata dos Anjos, czyli wodospad aniołów. To malowniczy wodospad położony przy miejscowości Anjos w gminie Ponta do Sol,
który spływa bezpośrednio po skale na starą drogę regionalną ER-101 i dalej ku oceanowi. To jeden z najbardziej fotografowanych i polecanych miejsc na Maderze. Jednak moim zdaniem ładniej to wygląda na postach na Instagramie niż w rzeczywistości. Tym bardziej, że w tym filmie zobaczycie znacznie ładniejsze wodospady. Więc jeżeli macie ograniczony czas na wyspie i wam nie po drodze, to niekoniecznie wam polecam tam akurat jechać. Jest to ładne miejsce, ale to nie jest takie miejsce, żeby koniecznie do niego przyjeżdżać. To jest tak jakby dodatkowa atrakcja na Maderze. Madera jest też znana z uprawy słodkich bananów. W wiosce Lugar de Baixo, gmina Ponte do Sol, powstało nowoczesne Centro da Banana da Madeira, muzeum poświęcone temu owocowi. Dowiesz się tu, jak rosną i są pakowane banany, jakie miały znaczenie dla lokalnej gospodarki i z jakimi wyzwaniami mierzą się plantatorzy. I w kawiarni można spróbować lokalnych specjałów, takich jak likiery, szejki czy piwa bananowego, a nawet pasztela de nata o smaku bananów. I wiem, jak to brzmi, że Muzeum Banana może nie być jakoś tak zachęcające w nazwie, ale od siebie polecam. Fajnie się tam bawiliśmy. Na całym świecie istnieje około 1000 różnych odmian bananów, ale najpopularniejsza jest odmiana Cavendish. To właśnie te odmiany uprawiamy tutaj. 95% światowej produkcji stanowi odmiana Cavendish, ale mamy tutaj również banany czerwone, banany jabłkowe, banany srebrne, a także zaczynamy produkować banany niebieskie Java. Trasa PR6, czyli Levada das 25 Fontes, czyli Levada 25 Fonta. To jedna z najbardziej znanych i popularnych ścieżek trekkingowych na Maderze. Wiedzie ona przez Las Wawrzynowy i liczne doliny z zachodniej części wyspy. Podążając wzdłuż dawnej Lewady, szlak prowadzi do spektakularnych wodospadów. A na końcu trasy czeka nas właśnie ten piękny wodospad. Podczas przejścia tej trasy PR6 można odbić na trasę PR6.1, czyli Levada do Risku, i dojść do kolejnego pięknego wodospadu, który jest jedną z najwyższych i najbardziej charakterystycznych kaskad w tym rejonie. I teraz znajdujemy się chyba na głównym punkcie tego całego szlaku, na Risku Waterfall. No i ogólnie cały widok jest przepiękny. Kosmos. Nie wiem, brakuje mi słów. W sensie, no, widzicie to i w ogóle to, że my jesteśmy pod wodą, kapie na nas, leci na właśnie. nas woda, właśnie teraz. Jakie to jest cudowne doświadczenie, Boże kochany. Jednak powiem wam, że przewyższenia są dosyć spore, no i trasa nie jest taka prosta jak pozostałe hajki. Obie trasy mają wspólny początek w Rabasal i są często przechodzone razem jako jedna wycieczka. Mamy taki szlak, tu obok nas płyną lawendy, nie wiem jak się to wymawia, a spojrzymy w drugą stronę i mamy to. Na porcie jest kurde nieziemsko. Łączne przejście PR6 plus PR6.1 to około 8-11 km w obie strony. Jednak powiem wam, że przewyższenia są dosyć spore, no i przy tym hajku najbardziej się akurat zmęczyliśmy całą ekipą. Dobra, jesteśmy teraz na Miraduro do Boa Morta. Jest to przepiękny, malowniczy punkt widokowy położony na zachodniej stronie wyspy. No. Jak z bajki, jak z filmu. Bardzo fajne jest to, że to jest tu mnóstwo odcieni zieleni. Wszystko, co mu powie Mati, z tym się zgodzę, tak. No. Miraduro da Boa Morte to punkt widokowy położony na klifie w gminie Ponta do Pargo. Stąd roztacza się spektakularna panorama na zachodnie wybrzeże Madery i ocean. Właśnie w tym miejscu, przy tej panoramie, umieszczono popularną huśtawkę z napisem I love Ponta do Pargo. I to bardzo ładny punkt widokowy na zachodnim krańcu Madery, z otwartą panoramą na Atlantyk i klify. Trzeba jednak pamiętać, że znajduje się on daleko od pozostałych atrakcji wyspy. A zwiedzając północne punkty widokowe, przyjechaliśmy do Seychelles, nad spiralową, czarną plażę. Praia do Seychelles to czarna plaża wulkaniczna, której piasek powstał z erozji zastygłej lawy bazaltowej tworzącej wybrzeże Madery. Czarny kolor piasku wynika z obecności ciemnych minerałów wulkanicznych, takich jak bazalt, oliwin czy magnetyt. Przez tysiące lat fale Atlantyku rozkruszały skały lawowe na drobne fragmenty, które stopniowo zamieniały się w piasek. I czarny piasek ma zdolności szybkiego nagrzewania się, ponieważ ciemne minerały silniej pochłaniają promieniowanie słoneczne. Robimy to? Zaraz jesteśmy w tej wodzie. Dobra. Ja wchodzę z wami jak coś. Dobra, dawaj! Mamy grudzień, 12 grudnia, a ja lecę się kąpać w oceanie na Maderze. Woo! A z punktu widokowego przy czarnej plaży chcieliśmy się trochę ogrzać po tym, jak się kąpaliśmy właśnie w oceanie i wybraliśmy ten punkt widokowy. I wypijemy tutaj kawę, herbatę z takim pięknym widokiem.
Mirador do Guindaste leży w parafii Fayal, w gminie Santana, na północnym wybrzeżu Madery i oferuje spektakularne widoki na surowe klify i rozległy Atlantyk. I ten punkt posiada dwie przeszklone, wiszące platformy z przezroczystą podłogą. I stojąc na nich można dosłownie zajrzeć pod nogi na rozbijające się fale. A teraz punkt widokowy przy centralnym wschodzie. Jest on w pobliżu Ponta do Bode. Oferuje spektakularne widoki na surowe, wulkaniczne klify. I to miejsce jest zupełnie inne niż pozostała część Madery. Przypomina pierwszy hike, który widzieliście w tym filmie. Nie ma tego dokładnego miejsca podanego, ale znajduje się on przy tym punkcie widokowym. I teraz rysuje wam się strzałka na ekranie, gdzie mniej więcej chodziliśmy. Mirador Cristo Rei leży w Garażał, na wschód od Funchal i oferuje rozległą panoramę na Zatokę Garażał. A centralnym punktem tego miejsca jest figura Chrystusa, która ma około 14-15 metrów wysokości. A z ciekawostek, my również w Polsce możemy się pochwalić ogromną figurą Chrystusa. Figura w Świebodzinie liczy 36 metrów i jest około 2,5 razy wyższa niż ta na Maderze. I muszę wam powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych punktów widokowych na Maderze. I bardzo go polecam. Z lotniska udaliśmy się na ten punkt widokowy, nazywa się on Ileja do Santa Cruz. Droga z lotniska tutaj to jest 10 minut na piechotę, więc jest bardzo przyjemnie, a sam punkt widokowy jest piękny. My akurat mieliśmy taki lot, że ruszyliśmy o 6 i dotarliśmy tutaj o 8, więc jeszcze złapaliśmy trochę na wschód słońca, więc no po prostu idealnie. A ostatnią atrakcją jest ogród botaniczny. I stanowi ono unikalne centrum naukowo-edukacyjne i turystyczne. Zgromadzono tu około 3000 gatunków roślin z całego świata. Ogród botaniczny na Maderze zajmuje około 8 hektarów, z czego około 5 hektarów jest zagospodarowane parkowo. Dobra, jesteśmy teraz w ogrodzie botanicznym na Maderze. No i na początku mi się to tak bardzo nie podobało. Bilety kosztowały tutaj 10 euro, więc uważam, że trochę drogo, tym bardziej, że na różnych hajkach mamy też bardzo dużo roślinności. Ale jak się tutaj w sumie przejdzie po tym ogrodzie, nawet jeżeli pójdziemy na ten punkt, no to robi się coraz ładniej. I uważam, że jest to fajna atrakcja, ale nie jest ona taka jakby w topce atrakcji, jeżeli jedziemy na Maderę, to żeby akurat tutaj koniecznie przyjeżdżać. Jest to taka dodatkowa atrakcja, jeżeli mamy sporo dni i nam się nudzi w mieście. Teraz powiem wam, jaka jest historia po pierwsze Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski przyjechał do Lizbony pociągiem 20 grudnia 1930 roku. Spotkał się z prezydentem Portugalii i 2 dni później znajdował się już na wyspie. W Polsce sprawował wówczas silną władzę po przewrocie majowym w 1926 roku, ale napięta sytuacja polityczna doprowadziła go do znaczącego osłabienia zdrowia. A na leczenie udał się na portugalską wyspę Madera. A pobyt trwał około 3 miesiące, od 21 grudnia do marca 1931 roku. Mieszkańcy Portugalii zachowali pozytywną pamięć o marszałku, podkreślono jego zasługi dla Polski i Europy, a jego wizyta została udokumentowana w mediach i źródłach historycznych. I przypomnę wam, jak bardzo ważną postacią jest Piłsudski dla Europy i dla Polski. Jako głównodowodzący prowadził polskie siły w wojnie polsko-bolszewickiej, która miała miejsce w 1919 roku i trwała do 1921 roku. A jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tej wojnie, zapraszam was na kanał Historia w 5 minut. I tym polskim akcentem zmierzamy do końca. Całościowo Madera zrobiła na nas wszystkich ogromne wrażenie. Ilość pieszych wędrówek oraz punktów widokowych, w dodatku blisko siebie oraz tych zmian klimatu powoduje, że ta wyspa jest niesamowita. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, klikając w link w opisie możecie postawić mi wirtualną kawę. To wszystko ode mnie, do zobaczenia w następnym odcinku.